Ciężko w to uwierzyć, ale dzisiaj wstałem przed 8, jem już śniadanko, wypiję szybko kawkę i śmigam na Dolinę Księżycową. Podobno jest przepiękna, ale myślę, że nie tylko podobno, bo widziałem na storkach, że tam naprawdę jest pięknie, także nie mogę się doczekać. Super. No dobra, dostałem mapkę, jest trochę punktów widokowych, 11 km. Myślę, że zaliczę wszystko, także dzisiaj taki dzień motocyklowo-przechodni. Kupiłem sobie nawet linkę do kasku, tu mam ciuchy na trekking, nie wiem czy się będę przebierał, zobaczymy. No i co? Idę zwiedzać Dolinę Księżycową. Okej, idę na pierwszy trekking, na jakąś dunę, czyli co, wydmę, tak? Rzeczy zostawiłem w ten sposób, kask, linką, ściągnąłem kamerę, interkom, tutaj cały kombinezon, tank baga zostawiam, tylko go zasunę, ale nic tu nie ma tak naprawdę. Posmarowałem się, tak jak już mówiłem wcześniej, tutaj ludzie są rejestrowani z paszportu, więc jest to taki park narodowy, jest tu bezpiecznie. Posmarowałem mordę kremem, okulary, kominiarka i idę. Jest 26 stopni, a jest 10:40. Podobno tam jest pięknie, więc muszę tam iść. Zaraz wam pokażę. Wydma jak to wydma, troszkę piachu takiego właśnie bardziej kopnego. Dobrze się przebrałem, bo jak słyszycie, ja już troszeczkę dyszę, więc co by było w ciuchach motocyklowych. Także no fajnie to wygląda. Fajnie, tam wam jeszcze zrobię zoomiczka. Pyk. Nasi rowerzyści sobie jeżdżą. Na razie jest spokój. Słyszałem, że od Filipa słyszałem, że więcej turystów jest później, nie z rana. Ale już domyślam się, z czego to wynika. Bo razem z biletem jest dostęp na punkt widokowy na 20:10 na zachód słońca, przepraszam. Także pewnie wszyscy jadą tu na wycieczkę, potem na zachód słońca i cyk. Odwalone. No naprawdę nieźle to wygląda. Fajnie. Klimat pustynny, kaniony. Tam garstka ludzi na końcu. Generalnie jest ich bardzo mało. I cieplutko przede wszystkim. Jak na luty przystało. No fajnie. Naprawdę fajnie. Piękne widoczki. Pustynia. Niesamowite góry piaskowe. Wydmy. No coś niesamowitego. I tak dookoła chyba. Nawet na pewno. Jest naprawdę nieźle. A wyglądam jak żółw ninja z tym kijkiem. So nice. No, jestem już na szczycie Wydmy i powoli schodzę w dół.
Tam wam pokazałem, jak Państwo sobie pracują w parku. Są to pracownicy. Były takie 2 budki, łącznie 3 pracowników. No pewnie dbają o bezpieczeństwo i porządek. I też pewnie pilnują tego, czy nikt nie lata dronem. No bo tutaj nie wolno latać. Jest to teren taki, no powiedzmy, parku narodowego i jest surowy zakaz. Trekking był po prostu przepiękny. Rzeczy oczywiście leżą sobie bezpieczne. I też spotkałem bardzo miłych Państwa z Holandii. Porozmawialiśmy trochę. Też pracuję dla holenderskiej firmy. Także mieliśmy o czym rozmawiać. Naprawdę bardzo uprzejmi ludzie. Także jadę dalej na kolejny trekking. Trekking numer 2, no wygląda jakby to był śnieg, ale to jest sól. Rzeczy znowu trzeba zostawić. No jest to uciążliwe, ale ja na zdrabkę nie jeżdżę. No ale jak tu jest pięknie, to jest coś niesamowitego. No coś pięknego, powiem wam. Sól robi robotę. Wulkan robi robotę, skały robią robotę. Wszystko, temperatura. No jest coś pięknego po prostu, coś pięknego. A przed chwilą sobie tam gdzieś łaziłem, o tam. Teraz jestem tu. No, bajka, bajka. Dolina Księżycowa. Chile, San Pedro de Atacama. Ten wulkan. Niesamowite. Zrobię takie szybsze ujęcie, ale spójrzcie. 360 stopni i wszędzie jest po prostu przepięknie. Góry, skały, wulkan. No księżyc, księżyc, dosłownie księżyc. Dookoła. Tutaj już na szybciotko w kasku idę. Niby taka szybka traska, 10 minut. Także nie chciało mi się już przebierać ileż można. No ale pięknie jest, to jest sól. A wygląda po prostu jak śnieg. I to jest niesamowite. Także tak sobie właśnie idę tutaj w zimie. Jest 30 stopni. Ale śniegu nasypało. Ale jak jest zima, to musi być zimno, jest luty przecież. Takie są odwieczne prawa natury. Musi być zimno. Rzeczywiście jak na Księżycu. Chociaż nie byłem, ale kurde, jak to fajnie wygląda. Ta sól wygląda jak pleśń. Czadowo. Aż zgłodniałem. Dojechałem do końca Doliny Księżycowej. Tutaj jest pomnik, Tres Marias się nazywa. No generalnie dolina jest przepiękna. No, ta tutaj sól pod koniec, kratery, góry soli wypełnione solą, no po prostu coś niesamowitego. Naprawdę bardzo mi się tutaj podoba. Dużo lepiej niż wczorajsza wycieczka. Także naprawdę bardzo dobrze spędzony czas. Zajęło mi to około 5 godzin wszystko, żeby tutaj jechać do końca. Wracam już do miasta, pójdę sobie na jakiś obiadek i co? Idę coś zjeść, odpoczywać. Dużo fajniejsza wycieczka niż gejzery na pewno, a kosztowało mnie to $11 i 20 km. Bye. Poznałem naprawdę bardzo fajnych ludzi w tej dolinie, czyli samych turystów, bo poznałem ludzi z Holandii, poznałem dziewczynę z Kanady, która ma korzenie chilijskie, poznałem też Polaków, którzy przyjechali tutaj ze swoją córeczką, także no naprawdę bardzo fajnie, bardzo mi się tutaj podoba i no turyści lepiej się integrują niż lokalsi. Tak to wygląda, ale powiem jeszcze więcej o tym, jak będę opuszczał ten kraj, czyli prawdopodobnie jutro lub pojutrze. Także jadę, wracam do miasta na tani obiad za $7, bo wczorajszy przewodnik polecił mi super knajpę.
Ty, paruwa. No idzie. Taki mam widoczek po ciężkim dniu. Pięknie. I oczywiście zeróweczka. Pyszna jest. I wulkan. I motocykl. Chyba jakiś zlot Polaków. Same polskie motory. Gdzie są chłopaki? Siema. Co to za zlot Polaków? Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, nie widziałem. Dzień dobry. Rozmnożyliśmy się od wczoraj i mamy zlot Polaków, motocyklistów w San Pedro de Atacama. Także pozdrowienia od Pablo. Wszystkich podróżników, szerokości przyczepności. Dokładnie. I od tutaj Filipka. Pozdroweczki, no. Także wcinamy sobie i Jest zajebiście. jest zajebiście. Pozdrawiamy. To prawda. Taki miałem pokoik w San Pedro de Atacama z prywatną łazienką. Także bardzo przyzwoicie. $30 za noc. Motocykl bezpiecznie stał pod oknem. Wszystko pozamykane, fajnie. I taki widoczek. Także myślę, że petarda. Jeszcze taki miałem aneksik kuchenny. Dla wspólnego użytku, dla wszystkich gości. Naczynia, nie naczynia. Kuchenka gazowa. Taki tarasik. Tu sobie właśnie wcinałem śniadanka. Żegnam się z San Pedro de Atacama w tych pięknych okolicznościach przyrody. Za mną jest piękny wulkan, którego nie wiem czy widać, ale ja go widzę i jest naprawdę cudownie. W San Pedro de Atacama spędziłem 3 noce i naprawdę to był świetny czas. Super miasteczko, bardzo bezpieczne, bardzo takie spowolnione, no bardzo mi się podobało. Super jedzonko, przystępne ceny, także było tu bardzo tranquilo, jak to mówią lokalesi, czyli właśnie tak spokojnie i tego oczekuję od podróżowania. Generalnie polecam San Pedro de Atacama, to jest takie serce pustyni Atacamy. Generalnie można sobie tu zrobić bazę, ja tak właśnie zrobiłem i dosłownie nawet przez tydzień, jak nie więcej, codziennie można by odwiedzać inne piękne miejsca, które znajdują się w tym obrębie. Ja byłem na gejzerach, byłem w Dolinie Księżycowej, są tutaj też piękne jeziora, można obserwować gwiazdy, jeżeli pogoda pozwala. No jest po prostu przecudownie. Mi wystarczą te 2 atrakcje, wolę jednak zwiedzać z motocykla, będąc codziennie w podróży w innym miejscu. Także śmigam dalej. Postanowiłem, że jadę jednak jeszcze na 2 noce do Argentyny. Będzie to dla mnie najlepsza droga i chcę jeszcze zahaczyć o miasteczko w Boliwii, Tupiza, więc tak będzie dla mnie najlepiej. 2 noce spędzę w Argentynie i właśnie wjeżdżam do Boliwii, Tupiza, Uyuni i potem De La Paz. Także dużo kilometrów przede mną, pnę cały czas się na północ. Jest gorąco, jest fajnie. Wczoraj się strasznie zjarałem, mimo tego, że się smarowałem, więc to słońce na pustyni było okropne. No i co? No i po prostu uciekam. Jadę jeszcze na kawkę z Pawłem i Filipem, także wyjadę sobie 12:30, 13. To jest moje powolne tempo w podróży, ale nigdzie mi się nie spieszy. Także pakuję ostatnie rzeczy na motocykl i ruszam przed siebie. Dzięki, że oglądacie i wszystkiego dobrego. To jest piwko zero, taki kwas chlebowy, bardzo pyszny. Buenos días. Siema. Kurde, jakie fajne miejsce. Tam nie było miejsca koło GS-a? Lubię patrzeć na motocykl, w sensie patrzeć, mieć go, Widzę, że... A no tak, bo masz załadowany. no wiesz, żeby nikt mi czegoś Taki sam krem do opalania. nie skubnął. Patrz to. Siedzimy sobie z łopaczkami, obczajamy drogi i brak dróg. W Peru dużo dobrych dróg, a w West Boliwii road dużo is słabych no dróg. road. Zobaczcie jakby natężenie czerwonego, czyli asfaltu w Peru, a natężenie asfaltu w Boliwii. Tu... No jest. Nie. Ale Jedna my droga, nie no. jedziemy, my jedziemy. Dobra, chłopaki zostają w San Pedro de Atacama, ja cisnę do Argentyny i mamy nadzieję, że widzimy się wszyscy w Boliwii, w La Paz. Pójdziemy na wrestling kobiet, będą się napierdzielać laski, a my będziemy obstawiać motocykle. To jest. Także do zobaczenia panowie, dzięki wielkie. Siemanko, dzięki. Siemanko, szerokości, powodzonka. Super. Tu jest jakiś blokada, nie? Nie no, musisz, czekaj, luz musisz bić. A, na biegu ci nie pali? No właśnie nie. Ale to jest leciutkie, jejku. Zamieniliśmy się, jadę dalej. Honda Team, ale lżejsza.
Żegnam się i jadę. Nie lubię się żegnać, także szeroko. Znaczy no, widzimy się w La Paz. Dobra, jak na siebie, no. No. Widzimy się na dziewczynkach. Bijących się. Dokładnie. Do zobaczenia, hejo. Tak, jak tam Hola. Hello. All good? Good. Do you need anything like tools or something? Okay. Necesito something? No, no. Okay. Okay. Zampunado. Wysoko. Aha. Ah. Okay, okay. Buena suerte. Ok, buenas rutas. Gracias por parar. Gracias, gracias. Vale. Chao. Granica poszła turbo sprawnie, dosłownie wszystko w jednej taśmie, także załatwiłem od okienka do okienka, do okienka do okienka, nie wiem, może 10-15 minut i w jednym budynku Chile i Argentyna, także super. No i byłem jakby pierwszy, w ogóle nie czekałem w kolejce, także bardzo sprawnie. Jeszcze tylko kontrola, ale na moto raczej nie ma kontroli. No i wjeżdżam do Argentyny. Podobno jest tu festiwal i w Boliwii też, także no będę w trakcie karnawału. Jadę dalej. Właśnie sobie zdałem sprawę, że zrobiłem sobie przerwę na 3900 i w ogóle mnie to nie rusza. Także troszeczkę jestem już zaklimatyzowany. Fajnie, fajnie, także jestem gotowy na Peru i Boliwię, tam będzie nieco wyżej. Wiadomo, też nie będę miał turbo czasu, żeby nie wiadomo gdzie jeździć po tych przełęczach. No ale fajnie, że jestem już troszeczkę zaklimatyzowany, także bardzo fajnie. W końcu widzę lamy, bo widziałem guanaco, widziałem wikunię, a lamy jeszcze nie. Ja lamę tylko jadłem, a tu już widzę lamę. Hodują je, nie wiem na co się hoduje, czy na wełnę też, czy na wełnę i mięsko. O, jaka ładna. Taki ten lama skin pod siedzenie też pewnie byłby fajny. Spójrzcie jakie super włochate kaktusy. W ogóle jestem w takim kanionie, jestem blisko miasteczka, gdzie będę szukał noclegu. Także zaraz się będę rozglądał, już jest 18, 300 km za mną, więc zdecydowanie wystarczy. To w ogóle jest hotel, ale chyba chcę bardziej w miasteczku, to jest na odludziu. No mega, mega. No mam super hotelik, ale jeszcze czekam na decyzję. Znaczy decyzję pani, bo ja i tak tu zostaję, ale jeszcze się targuję. Piękne miasteczko Susques. Pani chce 25 000 peso, czyli powiedzmy 100 zł za, przepraszam, 23 za pokój i 5 za śniadanie, czyli 28 ze śniadaniem. A ja czekam, czy się zgodzi na 25 ze śniadaniem. Nawet jak się nie zgodzi, to i tak biorę, bo jest super i mam prywatny garaż, także rewelacja. A tu stoi sobie motorek, także miasteczko, w którym jestem, jest po prostu przecudowne. Chciałem polatać dronem, bo ma niesamowity potencjał, ale boję się tych anten. Wiem, że można stracić drona w taki sposób. Nie chcę ryzykować. Miasteczko to Susques, jeżeli dobrze to w ogóle wymawiam, ale jest niesamowite, naprawdę. Tu patrzcie, jaki kościołek, taki no ulepiony pradawnie, że tak powiem, jakiś pokryty jeszcze strzechą. Dalej jeszcze jest piękniejszy, bo już tam byłem, także idę na spacer pozachwycać się tym miasteczkiem, zrobię jakieś fotki i jest mega, no niesamowite. Patrzcie, jakie tam są kaniony, uliczki klimatyczne, murale.
No petarda, petarda. A tu jest ten kościołek, no pewnie, że mi się uda do niego wejść, jest otwarte. Wow. No wchodzę, trochę bałagan, ale to jest nawet cmentarz z kaplicą. Jejku, jaki tu jest klimacik. No niesamowite. Niesamowite. Ale to się prezentuje, jejku. Tutaj Państwo handlują butami do piłki nożnej. Tutaj lokalsi pięknie ubrani sobie oglądali meczek, bo już się skończył albo jest przerwa. Taka sceneria niesamowita. No naprawdę, coś przepięknego. Jestem na 3600 w ogóle i nie mam zadyszki, także jestem już nieźle zaklimatyzowany chyba. Tak mi się wydaje. Tu też jest taka baza dosyć spora. Dużo samochodów tu parkuje. No to jest pierwsze miasto jakby od granicy, ale tu już pytałem ludzi, tu też jest tranquilo i seguro, także to są najważniejsze dla mnie rzeczy. Tak się dzieciaczki bawią. Fajnie. Kurde, super miasteczko. W ogóle ludzie wyglądają już tutaj inaczej. No naprawdę, jest egzotycznie ta północna Argentyna. Coś zupełnie innego. Fajnie, że tu przyjechałem. Jestem tak podekscytowany tym miasteczkiem, że to głowa mała. Jejku. No cudo. Wow. No naprawdę, niesamowite miasteczko, super klimat, ludzie zupełnie inaczej wyglądają, no tak mi się podoba. No i jest super, super. Także nie ma dróg asfaltowych, sklepy fajne, ludzie fajni, także no mega. Jak to się nazywa? Tu jest nazwa? Suskes. Suskes? Piękne, piękne miasteczko i ci ludzie jeszcze w tych kapeluszach chodzą niesamowitych, chronią ich przed słońcem, no ale klimat jest taki rzeczywiście jak się wpisze w Google chyba Ameryka Południowa, to chyba tak to wygląda i dopiero po, nie wiem, 2 czy 2,5 miesiąca to widzę, także niesamowite, bardzo fajnie, super się wyrwałem właśnie w tą stronę z San Pedro de Atacama. Takie 2 naleśniczki z mięskiem za $8. Miałem też jakby tą czekadełko, przepyszne warzywka. Także kosmos. Sok mam swój, jakby jestem w restauracji w swoim hotelu, więc też mam luz. Także zjem i powrzucam storki dla Was. Mam trochę pracy przed sobą, ale już akurat mam na to czas, także spoko. No te naleśniczki z mięskiem po prostu przepyszne. Takie domowe. Trochę turecką kuchnię mi to przypomina. Cebulka, papryka, pomidor. Super przyprawione, wołowina, ale tak trochę pachnie właśnie baraninką, ale to jest wołu. Już pyszne. Pokażę Wam to prewencyjnie. Pomimo smarowania się 50, tak się spaliłem na pustyni, że wczoraj mnie naprawdę strasznie bolało, jak ubierałem kombinezon, jak jechałem, jak ściągałem. Także smarowanie nie zawsze wystarcza. Sam jestem w szoku. Następnym razem na takie warunki tylko long sleeve, bo jak widać t-shirt świetnie mnie ochronił. Dobrze, że miałem kominiarkę, bo bania przynajmniej jest cała. Także uważajcie ze słońcem, ja muszę jeszcze bardziej. Dzień dobry, jedziemy dalej. No powiem Wam, że ubrałem się, spakowałem. Potroczyłem bagaż do motocykla i mam cholera zadyszkę. Jestem przekonany, że to właśnie efekt wysokości. No nieźle. W Pakistanie też tak miałem, ale na 2300 chyba, a tu jest 3700. I tak to dzielnie znoszę, bo w nocy było ok. Wczoraj jak chodziłem po mieście, to było ok. A teraz trochę takich szybszych, żwawszych ruchów. I zadyszka gwarantowana. Nieźle. Super bajer. No fajnie, pan sobie pracuje, muzyczka leci, nigdzie mu się nie spieszy. Coś pięknego, a ja lecę dalej.
Często pytacie mnie, czemu nawiguję Garminem, a nie tylko telefonem. Właśnie dlatego. Urządzenie jest zbyt gorące. Działanie wszystkich aplikacji poza telefonem i kontaktami zostało chwilowo zawieszone, a Garmin nie. Z tego co wiem, jakby Garmin ma w ogóle inne normy, jeżeli chodzi o pyłowość, wodoszczelność, wodoodporność oraz właśnie o temperaturę. Także w tej sytuacji nawigacja jest dużo lepsza niż telefon. No i też mam tutaj wysokościomierz, nie wiem, hygrometr, barometr chyba to się to nie, może nie barometr. No ale na podstawie ciśnienia pewnie to jakoś mierzy. I wanna see you on the coast now, and out the window with your guard down, pulling me into the waves of a day start to fray like a loose ground. You're not the king of California. 3 a.m. there's nothing for you. No dobra, trochę się pobawiłem perspektywą i spadam stąd. Już pan na skuterku, motorku mnie przegonił, mówi, że nie mogę tu parkować, ale zrobiłem swoje i uciekam. W ogóle tego nie planowałem, a wolałem to zrobić tutaj, bo słyszałem, że na Uyuni jest już mokro i nie da rady tego zrobić. Jest mnóstwo wody, także już uciekam. Now you give him everything he wants, you understand? Hola. Permiso, ¿dónde está buena comida? Like comida rápida, empanada. Acá tiene empanadas, señor. Sandwicheria? Wcinam sobie taką tortilkę za 2000 peso. Tu jestem w jakimś miasteczku, zjechałem właśnie coś zjeść. Piję kawkę, zjem jeszcze oponkę słodką i śmigam dalej. Także tam jest festiwal, ale wejściówka kosztuje 10 000 peso, więc bardzo za dużo, zdecydowanie za dużo. Zjadłem przepyszne jedzonko u pań, zapłaciłem 6000 peso za 2 tortilki, kawę i oponki słodkie z miodem. Bardzo miłe panie, pogadaliśmy troszeczkę, trochę podpytały, trochę ja podpytałem. Było naprawdę cudownie i przyjemnie. Jestem najedzony, mogę jechać dalej na północ w stronę Boliwii. Siema. Myślałem, że jest wypchana na początku, ale ona jest prawdziwa. Nieźle. When I look at the sun going down to other skies, all I want is to be there with a new state of mind, a place I've never heard of. I will walk like a nomad. I've been stuck inside my house too long. Can't stand being all alone. Wasting No dobra, fura zaparkowana. Idę do pokoiku. 20 000 peso, także spoczko 80 zł. Przez wysokość się męczę.
No i im bardziej na północ, tym coraz ciemniej. Jest godzina 20, a tutaj już zachód słońca za mną. No także trzeba będzie trochę się przeorganizować. Wcześniej wstawać, a wcześniej chodzić spać, żeby skorzystać z tego jak najwięcej. No jestem 70 km od Boliwii, także dzisiaj mi sprawnie poszło, ale męczyła mnie trasa. Myślę, że to przez wysokość, ale było przepięknie po prostu. Ale opowiem o tym więcej, jak wrócę ze sklepu, bo muszę sobie coś kupić na śniadanko. Takie spokojne miasteczko, Abrapampa, coś takiego chyba. Patrzcie, jaki super sklep, no po prostu klimacik nie do podrobienia. Coś pięknego. Muszę sobie coś znaleźć na śniadanko i wracam do hotelu. Powiem wam, że dzisiejsza droga była po prostu niesamowita. Najpierw droga numer 52, potem droga numer 9 na północ. Jestem 70 km od granicy z Boliwią, ale było po prostu przepięknie. Przełęcze na 4200, niesamowite, góry, kaniony, kaktusy, no po prostu rewelacja. Potem się trafił jeszcze jakiś drobny salar, czyli takie wyschłe, słone jezioro, białe, całe, troszeczkę wody jeszcze miało w sobie. Taka namiastka tego, co mnie spotka na Uyuni. Potem znowu góry, niesamowite miasteczka i praktycznie w ogóle turystów. No klimat niesamowity. No i powiem wam, że właśnie nawet ludzie tu wyglądają inaczej, mają ciemny kolor skóry. Ja tutaj się naprawdę wyróżniam, jestem białasem, rzadko spotykam turystów, także no niesamowicie tu jest. I jak mam być szczery, to nie wiem, czy ten rejon po prostu nie podoba mi się bardziej niż Patagonia, która chyba jest przereklamowana. Dzisiaj zrobiłem, nie wiem, 300 km plus tam jeszcze 100 km wczoraj tej drogi. No i więcej się działo niż przez te 2 tygodnie w argentyńskiej Patagonii. Tam jest tylko Perito Moreno, Fitzroy, no i trochę ziemi ognistej, a reszta to płaskie, nudne tereny, gdzie jest bardzo wietrznie i walczysz o przetrwanie albo zastanawiasz się, czy pojedziesz, czy nie pojedziesz. A tutaj po prostu rewelacje. Pięknie, zielono, górzyście, świeżo. Ludzie w ogóle też są bardziej przyjaźni, bardziej uśmiechnięci, bardziej zagadują. No rewelacja, nie są nastawieni na kasę. Hotele są 2 razy tańsze. Wszystko po prostu na plus. Naprawdę jestem w szoku, a takim pozytywnym. No i mówię, nie ma tutaj praktycznie turystów. Może spotkałem kilka motocykli, a w Patagonii to są te kampery, pick-upy z przyczepami. Wszystko. No, godzina 10, ja już wyjeżdżam, rzadko mi się to zdarza, ale wstałem dzisiaj chwilkę po 7, nawet jeszcze popracowałem trochę dla was z YouTube'em, zjadłem śniadanko, no i jadę dalej, także 10 to i tak późno, ale jak na mnie to jest wcześnie, a może jutro uda mi się jeszcze wcześniej. Także jadę, mam godzinkę drogi do granicy z Boliwią, trzymajcie kciuki, nowy kraj na koncie, mam nadzieję, że będzie pięknie, mam już zarezerwowany hotel. Także wjeżdżam jak do siebie na spokojnie. Muszę jeszcze tylko poszukać karty SIM z internetem. No i będę korzystał, a w Boliwii ponoć jest teraz karnawał. Także mam nadzieję, że fajne latynoskie klimaty mnie spotkają. Już mam zadyszkę od wysokości. Patrzcie, tylko powiedziałem coś tam, kilka zdań i mam zadyszkę od wysokości. Także jadę dalej. Jestem na granicy z Boliwią. Ostatnie spojrzenie na Argentynę. Tutaj piękna, wielka flaga. Wcześniej powiewała, nie wiem czy teraz też. I wkraczam do Boliwii. Dzień dobry, jakiś motocyklista tam jedzie. Także zamykamy rozdział z Argentyną. Mam ostatnie 3000 peso, czyli 12 zł do wydania. Więc albo kupię sobie jakiegoś owoca, albo jeżeli spotkam jakiegoś street artystę, to wrzucę mu do koszyka. Także
szkoda wozić tej kasy, niech się komuś lepiej przyda. Dzień dobry na granicy. Paso Internacional. No dobra, jestem na granicy z Boliwią. Flaga Argentyny powiewa spokojnie, zupełnie inaczej niż w Patagonii. Jest 11:45. Opowiem wam jak poszło. Nie wiem, tam widzę, że pan stanął za mną i poszedł, może ja też powinienem. Na pewno sobie stanę w cieniu, bo mi jest gorąco. No dobra, stoję sobie w kolejce, jest trochę ludzi, ale mam nadzieję, że sprawnie pójdzie. Panowie pozwolili mi postawić motocykl z przodu w cieniu. Także czekam na kontrolę. Aduana, czyli Custom Office, Imigraciones, paszporty. Zobaczymy jak pójdzie. No dobra, niby wszystko prawie gotowe, z dokumentami poszło mi 50 minut, czyli bardzo super, ale trochę inne procedury. Dopiero dostanę jakby dokument na import do Boliwii, jak poczekam w kolejce i sprawdzą mi motocykl, więc nie wiem, czy będą zaglądać do bagażu, czy nie, no ale muszę poczekać, przede mną są 3 samochody i dopiero jak wszystko będzie ok, to wtedy dadzą mi TITV, bodajże tak się to nazywa. To jest jakby dokument na temporary import do Boliwii. Obowiązuje to w każdym kraju, w którym do tej byłem pory, czyli Argentyna, Chile i Boliwia. Procedury jakby wyglądają bardzo podobnie. Także czekam. No i co? I nowy kraj. Nawet nie wiem, czy już mam pieczątkę w paszporcie. Muszę sprawdzić. Muchas gracias. I finito. Sí, Ok. le revisa aduana argentina. Aduana Argentina. Sí. Si? A. Momento. Dzień dobry, witamy w Boliwii. Właśnie wjechałem, miałem lekki problem z pieczątką, bo podobno trzeba, podobno nie trzeba. No ale jednak nie trzeba, prawdopodobnie wjeżdżam tu bez pieczątki, ale mam jakieś inne dokumenty. Przekroczenie granicy zajęło mi około 1,5 godziny. Właśnie na ulicy wymieniłem dolary na boliwiany. I wyobraźcie sobie, że oficjalny jej kurs jest za dolara dostajecie niecałe 7 boliwianów, a jak wymienia się na rynku, na blue market tak zwanym, to za $1 dostaje się 11,2 boliwiana, czyli prawie 2 razy więcej, czyli w teorii gdyby hotel kosztował około, powiedzmy w dolarach, $20, no to ja wymieniając pieniądze na ulicy płacę za niego w teorii $10, więc bardzo się opłaca, a nie opłaca się płacić kartą i nie opłaca się wyciągać pieniędzy z bankomatu. Także jadę na północ, kupiłem sobie jeszcze SIM karta za 110 bobów, czyli około $10, za 5 giga na 10 dni, no i jadę do Tupizy, do hotelu na północ się zrelaksować. Także no super, już nowy kraj na liście. Nie mogę się doczekać, ale już mi się podoba, bo jest bardziej egzotycznie. Już ta północ Argentyny była egzotyczna, a tutaj widzę, że jeszcze może być nawet bardziej. Takie troszeczkę azjatyckie klimaty. No jest fajnie, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Także jadę na północ zameldować się do hotelu, który zarezerwowałem już wczoraj, polecił mi go Johnny. No zrobiłem dopiero jakieś 50 km w tej Boliwii, ale już wam powiem, że mi się bardzo podoba. No widać, że tutaj już życie inaczej płynie. Dzieciaczki wracają same ze szkoły, takie młode knoty, uśmiechają się, machają, tuk-tuki sobie jeżdżą. No naprawdę, czas inaczej płynie i takie klimaty naprawdę bardzo lubię, także pięknie to wygląda. Chyba nie wiem, mam takie wrażenie w tym momencie, bo tak jestem przeszczęśliwy w środku z tego co widzę, że te 50 km w tej Boliwii dało mi dużo więcej uśmiechu niż niejedno 100 czy 1000 w Argentynie czy Chile. No naprawdę, też i nie minąłem żadnego turysty. Jest na pewno mniej popularny kierunek,
ale fajnie czuję się właśnie tak, że mogę go sobie na spokojnie zwiedzać i widzieć to życie, które tu płynie, a nie, że wszędzie są wycieczki, wycieczki i wycieczki. Patrz, jaki mam piękny hotel. Johnny mi go polecił. Po świetnym ulicznym kursie hotel kosztuje mnie $23. Z basenem, ze śniadaniem. Pokój naprawdę jest super. Prywatny parking w centrum miasta. Po prostu bailando. Idę się schłodzić i za chwilkę idę na miasto coś zjeść i zrobić jakieś drobne zakupy, bo muszę kupić m.in. płyn do soczewek, ale to potem. No i oczywiście się muszę posmarować kremem, żeby się znowu nie zjarać. O, idealnie. O, dokładnie, tego mi trzeba. Także taki mam fajny hotelik. O, jejku, super. Okay, but everything is right now okay? Okay, so most important. But did you see any pickpockets or something like that? No, but you have to be Careful always, yeah? Yeah. No i tak to się żyje na tej wsi. No, klimacik jest zacny tutaj. Trochę jak w Azji. Mam taki fajny street foodzik, zobaczcie. Mam jakąś lemoniadę w worku i bułeczkę hamburgera. Kosztowało mi to, o jakie dobre, kosztowało mnie to 5 bobów, 5 boliwianów, czyli $0,5. Mega mi się to już podoba. Nie chodzi o cenę, ale klimat jest wow. Ale ludzie nie chcą, żebym im robić zdjęcia albo ich nagrywać. Johnny mówił, że podobno można im ukraść duszę w ten sposób i oni w to wierzą. Także nie będę nagrywał bezpośrednio ludzi, ale tylko siebie. A ludzi z ukrycia. Ale to jest dobre. Ale buenas tardes. I ludzie są dużo milsi niż w Argentynie i w Chile. Każdy zagaduje, pyta. No to jest taki właśnie podróżniczy klimat, który lubię. Więc jest fajnie. Boliwia już mi się podoba. Chciałem właśnie poprowadzić tuk-tuka, ale pan się nie zgodził. Chciałem mu zapłacić za to, pokazałem, że jestem motocyklistą, ale był taki nieśmiały, niepewny i mówi, że nie. Ale jak będę miał okazję, to poprowadzę, także jeszcze kogoś spytam. Tuk-tukiem jeszcze nie jeździłem i trzeba to zmienić. Taka pani nazywa się Choritas, to jest ich tradycyjny, rdzenny strój boliwiański. Jestem w najlepiej ocenianej knajpie w mieście, Tupiza. I za obiad dnia, bo tylko to można wybrać, z napojem, płacę 15 boliwianów, czyli jakieś $1,5. No niesamowite. A knajpa ma 4,8 ocenę na Google'ach. Na chyba 120 czy 130 ocen. Także no jestem w szoku, jakie te ceny tutaj są w ogóle. Nagram wam, jak smakuje zupka. To krem z kukurydzy, gęsty. Szału nie ma, no ale po prostu bardzo dobra zupa. Nie jest jakaś wybitna, po prostu domowa zupka. No ale cena uczciwa. Coś tu jeszcze mam w środku. Chyba kostka. A ta prążatka smakuje jak Helena. No i taki kotlecik mielony chyba. Z ziemniaczkami, z ryżem. Pomidorek, suróweczka. Spróbujemy. Czyli jest chyba takie zwykłe domowe jedzonko. Ale no kurczę,
ceny mnie szokują w tym kraju. Bardzo dobre. Ale nie wiem, czy ten street food mi lepiej nie smakował. 2 dolce, a było pyszne. No, domowy obiadek. Nawet podobny do polskiego, bym powiedział. No, powiem wam, że moje pierwsze wrażenie o Boliwii jest po prostu niesamowite. Jest pięknie, kolorowo, egzotycznie, tak tropikalnie. Klimat, kultura ludzi jest niesamowita. Ubiór kobiet, tych takich seniorek, choritas, niesamowity. No egzotyka. Jeżdżą tuk-tuki jak w Azji. Jest coś pięknego. Bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o kulturowość, to uważam, że najfajniejszy kraj z tych 3, które dopiero widziałem. Oczywiście dopiero to pierwszy dzień, ale tam czegoś takiego nie było. Tutaj jest to po prostu niesamowite. Na ceny to w ogóle żart, że tak powiem. To dobrze, ale dla tych ludzi szkoda. No i jeszcze dodam, że ludzie są bardziej uśmiechnięci, są bardziej przyjaźni, zagadują, zapytują, podają rękę, życzą powodzenia. Jest dużo fajniej niż w Argentynie i Chile. Także już żałuję, że spędzę tutaj krótką ilość czasu.